Współczesna akwarystyka przyzwyczaiła nas do myśli, że bez drogich filtrów, skomplikowanej chemii i cotygodniowego biegania z wiadrami wody nasze ryby nie mają szans na przeżycie. Wiem, początek może zabrzmiał troszkę kontrowersyjnie, ale zostańcie ze mną do końca tego filmu, wszystko się wyjaśni. Na początek proszę Was o to, żebyśmy spojrzeli na to trochę z innej strony, bo wszakże w naturze nikt nie czyści gąbek, nie dodaje uzdatniaczy, a ekosystemy trwają od tysięcy lat. Niestety większość z nas nie zdaje sobie sprawy, że technologia w akwarium często pełni, nazwijmy to, jedynie funkcję protezy, która maskuje braki biologicznej równowagi. I w tym momencie mogę niektórych z Was nieco zdziwić. Możliwe jest stworzenie zbiornika, który zamiast na prądzie i drogich wkładach filtracyjnych opiera się na procesach biochemicznych zachodzących w podłożu i tkankach roślin. To nie magiczna sztuczka, ale konkretna metoda naukowa, która dla wielu nowoczesnych akwarystów może zabrzmieć jak herezja, mimo że jej skuteczność potwierdzają badania nad mikrobiologią wód słodkich. Jak Cię zainteresowałem, zostań ze mną do końca. Partnerem kanału jest firma Hobby, wyłączny dystrybutor produktów marki Sera i Fluval. Sercem akwarium typu low-tech, spopularyzowanego przez mikrobiolog Dianę Wallstadt, jest rezygnacja z jałowego żwiru na rzecz bogatego w mikroelementy podłoża organicznego. I tutaj swoją drogą radzę wszystkim przeczytać sobie chociaż jedną książkę Diany Wallstadt. Ale wracając do tematu. Zwykła ziemia ogrodowa, którą możemy kupić w każdym markecie budowlanym, staje się tutaj gigantycznym reaktorem biologicznym. W przeciwieństwie do drogich substratów aktywnych, ziemia zawiera ogromne pokłady węgla organicznego i bakterii, które natychmiast po zalaniu zaczynają przetwarzać materię. Najnowsze badania wskazują, że w tradycyjnym akwarium z filtrem większość procesów nitryfikacyjnych zachodzi w gąbce. Natomiast w metodzie low-tech, o której przed chwilą mówiłem, to podłoże przejmuje tę rolę w 100%. Warstwa gleby przykryta żwirem może tworzyć zróżnicowane strefy tlenowe i beztlenowe, co w sprzyjających warunkach umożliwia zachodzenie denitryfikacji, czyli biologicznej redukcji azotanów do formy azotu cząsteczkowego. To właśnie dlatego w takich zbiornikach podmiany wody stają się rzadsze, dlatego że system sam neutralizuje produkty przemiany materii, zmieniając je w nawóz dla roślin. Pewnie wielu z Was zastanawia się nad tym, czy można prowadzić akwarium bez filtra. Co w tym temacie ma do powiedzenia Diana Wallstadt? Kluczem do sukcesu akwarium bez filtra jest zrozumienie, że rośliny są nie tylko dekoracją, ale głównym organem oczyszczającym wodę z toksyn. Oczywiście w takim przypadku samo przez się rozumie, że akwarium bez roślin nie mogłoby funkcjonować bez filtra. W klasycznym ujęciu tzw. procesu azotowego to bakterie w filtrze przerabiają toksyczny amoniak na azotyny i następnie na azotany. Jednak analizy chemiczne dowodzą, że rośliny wodne znacznie chętniej i szybciej pobierają azot właśnie w formie amonowej, a nie azotanowej. Krótko mówiąc, na chłopski rozum to wszystko oznacza, że w gęsto zarośniętym akwarium rośliny kradną niejako pożywienie bakteriom, usuwając toksyny, zanim te w ogóle staną się groźne dla ryb. Diana Wallstadt w swoich pracach wskazuje również na bardzo ciekawe zjawisko alleopatii, czyli zdolności roślin do wydzielania substancji hamujących, uwaga, wzrost glonów. I właśnie w tym momencie dowiadujemy się czegoś bardzo ciekawego.
Jak się okazuje, rośliny wodne nie są tylko bezpośrednim konkurentem z glonami, jeśli chodzi o składniki odżywcze. W związku z tym, że są bardziej rozwiniętymi organizmami, wykształciły substancje, które hamują wzrost przeciwnika, czyli glonów. W tym systemie low-tech roślina staje się potężniejsza niż jakikolwiek filtr zewnętrzny, ponieważ dodatkowo natlenia podłoże poprzez swoje korzenie, zapobiegając strefom gnilnym. Kolejna, mam nadzieję, bardzo ciekawa rzecz dla Was. Statystyki pokazują, że stabilne akwaria roślinne mają o wiele niższą śmiertelność obsady niż zbiorniki tzw. sterylne, ponieważ rośliny wychwytują również metale ciężkie, z którymi, jak wszyscy dobrze wiemy, standardowa filtracja mechaniczna sobie kompletnie nie radzi. Krytycy tej metody często twierdzą, że akwaria na Ziemi to tykająca bomba zegarowa, która po kilku miesiącach wybuchnie glonami lub siarkowodorem. Prawda jednak jest inna. Po około 12 miesiącach taki zbiornik osiąga najwyższą formę stabilności, nazywaną homeostazą. Po roku ziemia pod żwirem zmienia swoją strukturę, stając się dojrzałym humusem, a korzenie roślin tworzą gęstą sieć, która trzyma całe podłoże w ryzach. W tym stadium rozwoju akwarium ingerencja człowieka ogranicza się jedynie do dolewania odparowanej wody i sporadycznych przycinkach roślin. Dowody naukowe sugerują, że w takich ekosystemach wytwarza się specyficzna mikrofauna, jak pierwotniaki i drobne skorupiaki, które stanowią naturalny pokarm uzupełniający dla naszych ryb. Brak silnej cyrkulacji wody, którą zazwyczaj wymusza filtr, sprzyja również zachowaniu naturalnych feromonów i substancji śluzowych ryb, co przekłada się na ich lepsze wybarwienie i chęć dotarła. I tutaj oczywiście warto też powiedzieć, że przecież są też różne rodzaje ryb, które wręcz uwielbiają taki mocniejszy nadmuch z filtra i w takim przypadku należałoby taką cyrkulację wody uruchomić. Między innymi wszelkiego rodzaju babki uwielbiają bardzo mocny ruch wody. Teraz muszę powiedzieć, że system, o którym dzisiaj mówimy, nie wymaga od nas walki z naturą, ale raczej pozwala przejąć naturze stery. Oczywiście nowoczesna technologia jest opcjonalna, jeśli tylko zrozumiemy i wykorzystamy naturalny obieg azotu oraz potencjał metaboliczny roślin. Akwarium bez filtra to nie tylko oszczędność pieniędzy, ale czasu i przede wszystkim najbezpieczniejsze środowisko, jakie możemy zaoferować naszym zwierzętom, bo oparte na fundamentach, które sprawdzają się w przyrodzie od milionów lat. Ale uwaga, raczej eksperymentowanie z tego typu systemami polecam bardziej zaawansowanym akwarystom. Osobom, które mają większe doświadczenie z procesami, jakie zachodzą w akwarium. Osoby z niewielkim doświadczeniem mogą sprawić, że powstanie jedno wielkie bagno. A tego chyba nikt by nie chciał. Swoją drogą jestem ciekaw, ile osób ma takie akwarium. Jeśli macie doświadczenie w prowadzeniu zbiorników na ziemi ogrodowej, oczywiście podzielcie się nimi w komentarzach. Jestem ciekaw, czy podmieniacie u siebie wodę, czy tylko dolewacie wyparowane ubytki. Jeśli ten odcinek Cię w jakiś sposób zaintrygował, oczywiście potwierdź to, zostawiając polubienie, subskrypcję i zaznaczenie dzwonka, żeby nie przegapić kolejnych, mam nadzieję, ciekawych odcinków. Ja już dzisiaj Wam dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny film, który ukaże się jak zwykle w sobotę o godzinie 10. Powodzenia, akwaryści!